Chciałam Wam pokazać, jak się koloruje wełnę. Tu akurat mam alpakę. I słuchajcie, do osolonej wody, to akurat mam taki kontener, taki pudełko, ale można też w normalnym garnku to robić. No, powolutku. 1, 2, tu akurat mam taką trochę zajechaną kuchenkę, więc się nie przejmuję. Do dobrze osolonej wody ja używam soli morskiej. Wkładamy właśnie te 2 nasze motki. Po czym ja używam normalnych, to jest do kolorowania jedzenia, ale to się idealnie nadaje do kolorowania wełny. Wiadomo, że trzeba będzie potem przepłukać to w occie aż do czystości, ale to jest bardzo fajny pomysł. Nie wychodzi za dobrze z tymi sztucznymi. Trzeba mieć raczej, ja mam szczęście, że mam dostęp do alpaki i owiec swoich, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. W tej chwili zaczyna już troszeczkę bąblować. Ja to sobie nastawiłam na 40 minut. Powolutku niech sobie bąbluje. Przy samym końcu dorzucę, zamoczę też ten koniec, bo chcę mieć, chcę, aby te kolory, słuchajcie, były, żeby się zmieniały. Tak? No i zaraz Wam pokażę, dokręcę drugą część filmu i pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz tak, słuchajcie, pod koniec gotowania dodaliśmy brytyjskiego octu. Znaczy zmieniłam wodę, potem pogotowałam jeszcze trochę i dodałam brytyjskiego octu. Niestety ten brytyjski ocet ma tylko chyba 4,5 albo 5%. To nie jest taki ocet jak polski ocet, więc tu musiałam dłużej pogotować. Potem znowu dałam trochę octu i poczekałam jeszcze godzinkę. I teraz zobaczcie, co mi wyszło. Ja dodałam zielonego, czerwonego, niebieskiego, mieszałam, potem znowu jakiegoś żółtego i zobaczcie, co wyszło. Fajnie wychodzi. Zobaczymy, jak wypłuczemy. To teraz co? W chłodnej wodzie, takiej lekko ciepłej. No. Wygląda dobrze. Wylejemy tą wodę. Te farbki do kolorowania jedzenia są o tyle dobre, że one nie mają żadnych chemikali w środku, takich chemikali, które nie powinny być w zlewie, czy to mi się zawsze to jakoś tak lepiej kojarzy. Mogę się mylić, ale no zobaczymy po tym płukaniu, jak to wyjdzie. I teraz tak. Teraz bardziej zielona woda chodzi. Ja tu dorzucę troszeczkę płynu do mycia naczyń. Taki mam jabłkowo-rubarbarowy curry. Tak? Wiecie co? Ja to tak po. No już coraz jaśniejsza woda. To dobrze. Bardzo delikatnie to wszystko trzeba robić. Nie zapomnijmy sobie tych motków, które nawinałyśmy na spodzie krzesła. Zresztą, jak kiedyś za dobrych czasów. Nie mamy je trochę wygnieść, to tak raczej, żeby tej wełny nie uszkodzić. Zobaczcie, jakie fajne kolory wychodzą. A tutaj i jeszcze raz. I tak, kochane, robimy aż do czysta, aż woda będzie czysta. I teraz tak, wypłukałyśmy do czysta i tak wygląda, taka jest różnica między tą wełną z alpaki po godzinie gotowania w kolorach do spożywczych. Zaraz powieszę i zobaczymy, jak wygląda to w słońcu, trochę przesuszone.
Wyszła nam mieszanka różnych kolorów. To jest taka zieleń pomieszana z, słuchajcie, z rudym, bo to są jakieś takie prześwity zielonego, żółtego. Bardzo fajna. Zobaczymy. To już woda zeszła kompletnie czysta. Potem wrzuciłam jeszcze raz, przerzuciłam przez wodę troszeczkę octu. To octu nie będzie czuć w ogóle. No i zobaczymy. I tak wygląda kolorowanie wełny w domu. Pozdrawiam.